Zaczyna być to problemem na wsi. No dochodzi do pewnego absurdu w tym momencie. Podrodzą i nasz gąsior będzie miał ubaw. Dostałem wezwanie na policję. Tak. No i wiecie co, i człowiek musi iść się tłumaczyć. Oj, to kochanie, to nie będzie miejsce, będzie za ciasno, by trzeba było coś innego im skonstruować. Ale piękne. Ranne ptaszki wstały i już do Was przemawiają. Gdzie pojechaliśmy? Tak jak w ostatnim filmie Wam wspominaliśmy, że brakuje nam gąsek, panienek do gąsiora, więc idziemy zobaczyć, czy coś tutaj znajdziemy. Przyjechaliśmy oczywiście na targ drobiu, ptaków ozdobnych, są tu również króliki. Idziemy zobaczyć, co ciekawego mają. Jest trochę wcześnie, ale myśleliśmy, że sezon jeszcze nie otwarty, a tu słuchajcie, parking pełny. Ale takiego indyka gdzie my byśmy trzymali? No właśnie, wiesz co, już by trzeba było zrobić chyba. No nie wiem. Tu mamy perliczki. Perliczki weźmiemy, Perliczki. Może byśmy... Idziemy po perliczki, dziewczyny. Co z tymi perliczkami? Nie, to pójdźcie tu, przyjdziecie we mnie. Dzień dobry. Ile te indyki mają? One są świetne. Świetnie. Można skórami. Proszę mi powiedzieć, czy można je normalnie... Tak? A nie są agresywne? Bo... Nie. A jak na przykład one w stosunku do gęsi? Bo mamy też, Ja też mam gęsi, kury, wszystko tak. Wszystko razem, tak? A czy one potrzebują jakiegoś takiego zadaszenia? Bo my na przykład gęsi i kaczki na... Ale one na zewnątrz... Nie, na zewnątrz nie. Nie. Indyk jest delikatny. No właśnie. Do kurnika by wchodziły, nie? Byłoby miejsce na nie? Ojejciu. Bo one nie są na grzędach, one na ziemi, nie? Nie, one muszą być na grzęda, one muszą bardzo wysoko siedzieć. Oj, to kochanie, to nie będzie miejsce, będzie za ciasno, by trzeba było coś innego im skonstruować. Ale piękne, powiem panu, że naprawdę bardzo ładne. Ten czarny to jest gąsior, tak? Nie, czy nie? Indoor, bo kupuję gąski i cały czas o gąskach. Oj. Gąski też mam w domu, mam landersy i mam jedną... My mamy jedną landesę właśnie. A macie gąskę czy gęsiora? Gąskę mam. Nie ma. Mamy tylko, że znowuż gąsiora mamy tego Kołuckiego. Tylko, że on tak drze tą japę po nocy. wszystkiego. Dobra, dziękujemy. Marcin jak zwykle lata i mnie zostawia, a później faceci się inni do mnie doczepiają i się dziwi, z kim ja dyskutuję. Właśnie, bardzo dobrze sobie dyskutuje, niech sobie pogada, niech ma trochę towarzystwa dla odmiany. Tak, innego męskiego. Dobra, gdzie ciągniemy teraz? No tam idziemy do głównego tego jeszcze zobaczyć, co tam się dzieje, co nie? Dobra. Marcin uciekł. A gdzie on uciekł? O, widzę Marcina. Już gaduła poszła. No. Masz te duże, co? A też duże są. A gdzie tutaj? Czy do odchowania tak też masz? Zostawiłeś, co? Czemu cię zostawiłem? Zawsze cię zostawiam. Dzień dobry. Dzień dobry, Witam serdecznie. A co serduszką dzisiaj tam słychać? A, przywali mi wczoraj tak w palec, że go nie zginam. Ale później sam siebie zarypałem. O, patrz! Idziemy w krzaki. Idziemy krzaki, a co wy tak? A ja? Nie chory. No, my już mamy coś ze sobą wspólnego. Chwila, ja fakolca też mam, też uwalony. Kamienie wczoraj. Jak się prasa? No, zazdrośni. No jak zazdrości? No chyba powinno być, no może i stara jesteś, ale zazdrości dalej jest. Ty patrz, mamy gąski. No właśnie mówię o gąskach. Ale to są dziewczynki A czy ty masz chłopcy? małe jakieś? Nie, to kaczki są, co nie? Mamy kaczki i gąski mamy. Małe też masz? To ciebie wezmę. No ale to my chcemy gąski od ciebie, ale Ale to z małe. faceta. Bo facet po prostu tak nam japę drze codziennie, będą się biły. Co dziewczyny, chcecie do nas iść? Nie, wy jeszcze trochę za duże jesteście, my poszukujemy troszeczkę mniejszych panienek. Podrosną i nasz gąsior będzie miał ubaw, zabawę. Ale jaje. Przepiękne.
Patrz jak się dorwały To dwa. jest roller rakowicki. Czy kompletnie na gołębiach nie znamy, także nie będziemy udawać, ale są prześliczne. Tak, Jest to gołąb, który robi w powietrzu ewolucję akrobatyczną. ale No to łatwo przepiękne się są, złapać naprawdę. nie. A to też takie długodystansowce, czy nie? Nie, to już Typowo takie mniejsze. akrobatyczne gołębie. I czyli z nimi się jeździ normalnie na zawody, czy coś? Tak? Przyjeżdża sędzia gołębi stado. Niesamowite, co? To wylądowe My to mamy jednego gołębia, który siada koło siebie, ale on to chyba raczej tylko takie puszcze na przyloty, prawda? Jak gołębiarzy nie, no gołębiarzy tylko jaszczębia. Na pewno się kręci. Ja jestem hodowca. Aha, a my na szczęście... A to tam chyba z panem, czy... A nie, O to chodzi, to są same koguty. Nie ma kureczek. A te? Tu są kureczki. Tak to wszystko chce żyć. powiem panu, że my mieliśmy kiedyś kochinki. Kurczę, padły nam wszystkie. To są bardzo odporne kolory. Kolega ma ekstraklasę, to nie jest kogut słabszy. Tak, ale wie pan co, chyba u nas za zimno w kurniku było Nie, nie. i jakoś tak, nie wiem, coś nie dawały rady. Mieliśmy chyba 4 kochinki i jednego koguta i wszystko, no niestety, przeziębiło się, coś nie za bardzo to było. No, ale te są no piękne. Jajek zniesie, usiądzie się, wylęgnie elegancko, Kogut fajnie. kochin i 2 koguty karzełek słowacki. Aha, to które? jest korzełek, tak? To jest karzełek słowacki, to jest karzełek słowacki. A, To jest kura, to ty jest widzisz, to ja myślałam, że to są kochinki wszystkie, a to nie. A wiesz co, nie, ale też są upierzenia na tych, na... te 120. Faktycznie stojące bardziej płaskie. Ale piórka Tak, na to jest wszystko nóżkach też młodzież. mają. Zeszło mają, też wszystko mają. młodzież. No, a ten jest taki bardziej kurpulentny, taki bardziej puchaty. No. Ale jajeczka to chyba takie są? Nie, takie średnie jajka. Takie jak właściciel, no. Przekonamy się, kto ma większe. Słuchajcie, zaraz będą zawody, zaraz jaja, będą kto ma się większe tutaj jaja. chwalić, kto ma większe. Tak, dokładnie, każdy będzie pokazywał. No tak, bo to już są, wiesz, No, już pornografia wchodzi. Ale zamarzę, będzie incognito. Nie, Gorzej na lepiej, YouTube'a. na YouTube'a. Ojej, się dobrze się pośmiać. Ale ten to taki biedny tam wygląda, ten tamten, Tak co? jak właściciel, pani. Kurde, ale się pana czepił dzisiaj, co? Dobra, pani nagrywa. Pani nagrywa. Idzie po kija. Idzie po kija. Idzie. Idzie. A te po ile te są też? Te kogutki? Po 50 zł, proszę pana. Karzełek słowacki i Dobra, kogut. jeszcze podejdziemy. Powiem. Robimy zakupy, Marcin płaci, ale nie dla siebie. Robimy zakupy dla Mireczka, bo wspominał nam, że chciał biegusy i znaleźliśmy bieguski, zobaczcie. Tylko niestety są 2 kaczorki i 1 kaczuszka, no ale zawsze. O, Kołcka miała. tutaj, zobaczcie, widzicie Gdzieś tą, za 2 tą tygodnie czarną i tutaj obok te 2 białe. No pokażcie się bieguski. Pójdziecie do Mireczka. O, powinny już być. Trochę małe go. Małe? A, jakie cenione? 27. Ile one mają? Z tydzień? Tak, tydzień. Niedzieli na poniedziałek średnio. A co tam masz? No właśnie, masz gąski kołuckie, Gradia malutkie. Co ty gadasz? Może gąski byśmy takie chcieli, he? Pokaż, ile one mają? Tydzień. Tydzień czasu i Z niedzieli na poniedziałek średnio. i po ile one są? 27. 27. No dobra, wiesz co, chodź jeszcze przejdziemy, pomyślimy. Nie pan no zasłoni, żeby im za zimno nie było. Co myśli, gąsek jest więcej? Bo ryby to zabita kulka. Ale tydzień czasu mają, Tydzień, no. tak? Zabicie 2 Aha. A tam od tego pana też tydzień mają. Wiesz, że się pojawiają następne się tam mówi, Landesy mówi, że będą za Tak? 2 tygodnie. O, Ale się to zapytaj się.
może, bo faktycznie landesy, co nie Landesę można było wziąć, no. Ale kochanie, my mamy jedną landesę. My chcemy więcej same landesy. Znaczy dla nas jest bez różnicy, Klaudia, tak naprawdę. Chcę właśnie. mieć gęś, która jest tłusta i smaczna i przecież nie będziemy tego Właśnie. trzymać, No tak, to nie? bez różnicy, czy landesa, czy kółca. Chyba tak. Bez różnicy, bo my i tak mamy, wiesz, jak to się nazywa, kaczora, co nie? Gęś, No Boże, nie kaczora. Gęsiora. Patrzysz na jedno, myślisz o drugim, gadasz o trzecim. Już, wiecie co, już nam się wszystko tutaj pierdzieli. Dobra, idziemy jeszcze, to co, idziemy jeszcze dalej przejrzeć? Czy te perliczki, mówisz, że nie chcesz perliczek? Wiesz co, na razie gąski chcę. Wiesz, nie wszystko naraz. Z ogonem takim długim, nie? A taki o jeden poszedł, tylko że bez czubka, nie? Taki Ale ładne, no, koguciki tak. groszek. Ale ja akurat za nimi nie jestem. Wyobraźcie sobie, pojechaliśmy tutaj na targ i spotkaliśmy jednego z naszych widzów, który tutaj się uśmiecha do mnie. Jest po drugiej stronie, myślę, że chyba będzie chciał się z wami przywitać. Tak czy nie? Tak! Ale jakoś tak niepewnie. Dzień dobry. Dobry. Dzień dobry. Mariusz ma koguciki, on ma takie śmieszne w ogóle te koguty i kury, które gdzie śpią? Na drzewach. Naprawdę na Ale drzewach. wysoko na Kury. Wysoko. Jak wysoko te kury śpią? Nawet potrafią wejść do 30 metrów. Na jejciu. 30 metrów. Tak jak sosna czy świerk wysoki rośnie, tak prawie na sam czubek potrafią się tam siedzieć w tych gałęziach. To jak No później to- takie jajka z takiego drzewa ściągnąć? No, Spadają jajecznice. ciężko właśnie. Nie, one nie są z reguły na dole, ale jak im za dużo, jak im więcej zbieram tych jajek, No. to są tak cwane kury, że zaczynają później uciekać z tymi swoimi jajkami gdzieś, Jak bo z im jajkami? ciągle zabieram, no No nie? co ty- Ciągle zabieram. Nie pozwalam im się gniazdować. Bo to są tak zwane, że sezonówki, no nie? Ona naniesie, a później chce siadać. I z reguły to są te bardziej takie jak liliputy, coś takiego rodzaju. Aha. To potrafi na lipę wejść na 7, 8, 9 metrów i wylęk tam zrobić. Gdzie tam gniazdo zrobi normalnie Tak, na jak drzewie? kaczki dzikie normalnie No, co i ty tego. gadasz? Mam nawet nagranie, No kiedyś to wam powiedz mi, pokażę. jak jesteś trzymania tych kurek, jak ty jajek nie masz? Mama cały czas coraz Nie, więcej no kogutów. zbieram te jajka, ale mówię, że potrafią się, na tyle są mądre, że potrafią się tak skitrać, albo gdzieś w krzaki pójść, albo... Wiedzą, gdzie nie patrzysz. Tak, i oszukują mnie. Z jednej strony ja idę za kurą, która wiem, że ona gdzieś naniosła się i gdzieś siedzi, to ja idę za nią, a ona stoi, przygląda się, Czego chcesz? idzie od innej strony, zupełnie to tak jakbym powiedział tak, z tej strony wchodzi, ale obejdzie dookoła, gdzieś tam szuwary i wejdzie z drugiej strony. I niby na krawędzi chodziłem koło niej, nie No, widziałem jej no. w ogóle. Ona siedziała tuż koło mnie, tylko że pod winogronem. I nie szło jej Ewidentnie zobaczyć. za mądre. Tak. No. I tak jak mówię, nawet na lipie kluły mi się i kurczaki. No, ja mówię, niedzielny gość, skąd się wziął, skąd się wzięłeś? My jeszcze wcześniej z Mariuszem tutaj rozmawialiśmy i Mariusz, ty mieszkasz na wsi, prawda? Tak, na wsi. No i Powiedz o tej bzdurze I całej. powiedz, no jeżeli możesz, jeżeli nie wiem, czy się chcesz z tym podzielić. Mogę, nie ma żadnych Wiecie co, tajemnic. taki mały apel, no i taka uwaga dla wszystkich mieszkających właśnie na wsi, nie w mieście. No, że Mariusz ma dużo kogutów. No i wiecie, koguty i kurki no, są dość głośne na wsi, prawda? Jak to zwierzę? Pieją, no, mają zapachy różne. No kurki może nie są aż tak uciążliwe, ale niestety nie każdemu się to podoba. I no i zgłaszają na policję za zakłócanie spokoju ludzie, gdzie to jest naturalne na wsi, powinien pies szczeka, kogut pieje, Zwierzęta się załatwiają. Tak, wiadomo, zwierzęta dzikie podchodzą, to i pies dostaje nieraz aż spazmy, no nie, Tak. że Wiemy inny sami. biegnie obok, Oczywiście. jakiś obcy pies, czy sarny przechodzą, czy nawet gdzieś ślis się kręci. Czy nawet jakaś suczka maruje, to się cała watacha zbiera. To Oczywiście. jest No tak, to jest jazgot Tak. jest na wsi wtedy. tak.
Tak. ale nikomu to nie przeszkadza. Jak niedaleko jest, w sumie daleko, no 4-5 kilometrów, pewnie i wy też słyszycie nieraz, jest na ZMS-ie, piosenki są, tam grają, Oczywiście, dyskoteka, że to ja Oczywiście, mogę na słyszymy. podwórku tańczyć. Tak, tak. czy to jest w porządku? No i do kogo my mamy w tym momencie? My nie mamy problemu. I noc. Tak, I nie dokładnie. ma I co? problemu. No i do kogo mamy się w tym momencie skarżyć? A u nas jak kurki zapieją albo koguciki, no niestety zaczyna być to problemem na wsi. No dochodzi do pewnego absurdu w tym momencie. No Ja tak, dostałem dzisiaj wezwanie na godzinę 10, zaraz będę się musiał zbierać, z targowiska nawet, żeby jechać na policję. O, pokażę. no wiecie co, naprawdę zastanówmy się, co robimy. No, I gdzie się jak tak wyprowadzamy. Dostałem wezwanie na policję. Tak. No. No i wiecie co, i człowiek musi iść się tłumaczyć. Z kogo robi się takich, no nie wiem, może przestępców za dużo powiedziane, ale ludzi łamiących prawo, No. z gospodarzy na wsi, za to, że kogut pieje. Tak, za to, że kogut pieje, że chce się mieć swoje jajeczka, swoje kurki i po prostu komuś to jest I jakieś... prowadzę naprawdę ekologiczne grama chemii, Dokładnie, prawda? Żeby mieć trawnik wystrzyżony. żeby mieć... Pochodzę w mieście, mieszkam, ale mi to nie przeszkadza. No. Tak, to jest naturalne. Normalne. Ja A przyjeżdżam później tutaj- ludzie głodni będą, nie będą mieli co jeść. A, bo im kurzy tak, się. mam taki ciężki jakiś dzień, przyjeżdżam, ja się nawet w samochodzie mogę rozłożyć i śpię przy ich głosie. No pewnie, bo to człowiek wycina, to nie przeszkadza. My jesteśmy z miasta generalnie, tam 3 lata już na wsi i nam też nic nie przeszkadza. Człowiek się przyzwyczaja, na początku wiadomo, że może być za intensywnie, ale wiem, że tak jest i do widzenia. No lepsze to niż sygnał karetki co chwila za domem albo policji, albo samochody No przejeżdżające. dobra, teraz wzrasta na przykład natężenie ruchu na Ale drodze. Panie Mariuszu, mam jeszcze I co pytanie, wtedy? No właśnie. Zakaz jazdy samochodową? No ale próbują wycofać te Ale Panie Mariuszu, Pan już dostał jeden mandat, prawda? Tak, A dostałem. nie ma czegoś takiego, że właśnie zmieniło się teraz prawo, że jak się na wsi mieszka, że po prostu muszą ci pseudomiastowi, którzy się sprowadzają, po prostu to uszanować? Nie ma czegoś takiego? Nie wiem, nie Proszę znam się na tyle zorientować, bo prawa, naprawdę. nie znam na tyle A od prawa, ilu żeby... lat Pan tam mieszka? Pan od zawsze tam jest? Od betów. Musi pan wejść w przepisy, bo się właśnie miało zmienić. No właśnie. a mi się wydaje, no że właśnie. Właśnie, że na wioskach i że to miało być właśnie, że pan ma trzymać tam, hodować, robić, orać, wieść dla gospodarza. Jeszcze co jest śmieszne. Bo się Ja tym jestem interesowałem, gospodarzem, mam papiery gospodarza, nie tylko, że jestem na wiosce mieszkam i to nie jest rolnicze, tylko że to jest właśnie rolnictwo. Za kogut. Koguty, Za koguty. że pieją. Za koguty, Ale że teraz? pieją. Tak. To kiedyś takie weszło, ale później to właśnie znieśli. Cały czas mam chciałem ekologicznie, żeby mam sporo terenu, no to zaprosiłem też, jak to mówią, konie sobie od innego kolegi, znajomego w sumie pana ze stadniny, żeby mi wygryzały to naturalnie. Łopatkę sobie połamałem, no i nie miałem jak nawet kosić i zaprosiłem konie sobie na posesję. O te konie dbałem, ale co konie się załatwiały, no to ludziom też przeszkadzały, bo zapachy koni teraz czuć, ale jak sąsiadka jedna, której też przeszkadza, to ma pszczoły i ma ule blisko mnie, to jak ja się zbliżę z kosą i koszę, to mi tną. Konie w dzień uciekały stamtąd, bo nie mogły się tam paść. No tak, Pszczołami no, Intensywny to jest taka zapach. sprawa, że musi być osłona 2-metrowa co najmniej. Albo żywopłot, albo Mam. O, to dobrze wiedzieć. Ja mam, Pan oni nie mają. Oni wykorzystują to, co ja mam. Ja wiem, rozumiem. To dobrze, my mamy, co nie? My mamy mirabelkę. To u nas jest akurat Będzie dobrze, dobrze. ale my co my za ule mamy, to jeszcze nie ale przesadzajmy. wiesz, mamy. Bo w dzień nie mogę tam pójść, się No. paść w pobliżu. Koń ma swój Proszę się zapach. zorientować, Proszę bo się naprawdę zorientować w tych chyba to wszystko przepisach. jest nie za bardzo. Może policjant jeszcze nie wie, że nie może mandatu za to. A to Albo teraz pan wystawia. dostał? To teraz dostałem wezwanie. dostałem. Na dzisiaj Weź muszę pan, jechać. Weź pan w przepisy w internet, a jak nie No. do gminy,
z tym. I co pan może z tego, komu to przeszkadza? Miałem postawić kurnik, postawiłem kurnik. Po prostu mnie ludzie... Na dzisiaj mam do stawienia się na godzinę 10. Zaraz będę musiał się zbierać stąd zjeżdżać. Co najmniej dziwne. No to jest właśnie, mi się też, bo to było, później znieśli, że rolnik może uprawiać zboże, Hodować zwierzaki. X lat, jeśli pan to uprawia, jak ktoś przyszedł i jemu przeszkadza, no to znaczy, on się musiał budować. No widzicie, do jakich absurdów dochodzi. No jest to smutne, naprawdę jest to smutne, tragiczne. Wszystkie papiery trzeba mieć, Tak. nie? Niedługo na wsi nie uświadczycie nawet i kury. Będziemy jak w zoo albo w skansenie. Tak, będziemy takim skansenem, że po prostu ktoś podjedzie i nawet nie będzie wiedział, jak kura wygląda, a jak krowa powie, skąd mleko? Z kartonu. No. Dobra, my lecimy dalej jeszcze, zobaczyć jeszcze innych, odwiedzić, bo tutaj jeszcze mamy jeszcze więcej znajomych. Panie Mariuszu, bardzo miło było poznać i naprawdę powodzenia życzymy. Pojechali, nagadali się i co kupili? Gdzie te gąski? No nie ma gąsek. Własnej roboty kupili Ale co innego, kupiliśmy słoninę wędzoną. Tyle słoniny i boczku wędzonego, co nakupiliśmy, to nasze. Ujejciu, jakie dziury, przepraszam, że piszczę. Ale chude te słoninki, powiem wam, mówi, zdarzają się, facet mówi grubsze, ale mówi rzadko. No taka bida, co nie? Plaster, ale pyszna. Ale widać, wiecie co, spróbowaliśmy, widać, że to naprawdę jest, I to jest wędzone, wędzone, a nie żadne kolorowanki, malowanki. Bo kupowaliśmy ostatnio i mówiła w sklepie, że to własna robota i wiecie, jakaś tam mała rzeźnia. Tak, własna robota, tak, rzeźnia, tylko farbami malują. No tak, no dokładnie. Wiecie, że nie ma już wędzonego, to w sklepach nie ma nic wędzonego, to jest wszystko malowane specjalnymi płynami, które raz, że dają smak, na przykład staropolskie wędzidło to się nazywa i pisze kiełbasa staropolska i dodatkowo, że daje smak, to naciąga wody i robi to takie miękkie, rozpuszcza te wszystkie i wydaje wam się, że to jest bardzo smaczne i zdrowe i prawdziwe wędzone. To nie są wędzone rzeczy. Jest zakazane wędzenie. A nam się udało szczęściarzom dzisiaj co kupić, zakupy zrobić takie duże. Jakiś boczek też taki uczciwy. Tak, bo oczywiście, ale gąsek nie ma, ale gąski będą, bo dogadaliśmy się tutaj z naszym ulubionym panem, że za tydzień albo za dwa podjedzie do nas, albo my do niego. Że my się zastanawiamy po prostu, co chcemy. No właśnie, wiekowo. Bo on ma teraz 4-dniówki, a chyba my byśmy bardziej byli skorzy na trochę starsze, żeby nam ten odchów najcięższy, żeby nas ominął, chociaż z drugiej strony ja wiem, może warto by było, Klaudia, wiesz, będziemy mieli, pokażemy widzom malutkie gąsiątka i będziemy mieli też tego, one sobie posiedzą w tym naszym przedszkolu, przedszkole się wreszcie sprawdzi. Tak. No, ciepło jest, może to nie jest głupi pomysł, bo wiecie, bo kupując starszą, to nie jest tak, że to jest taki czysty zysk, bo ona jest po prostu też droższa, No, więc my możemy to samo zrobić, co nie? Tak. A już będą przy nas, trawkę im naniesiemy. Ale zmarzliśmy. Ojejciu, słuchajcie, ile jest teraz? No nie wiem, ale jakoś 6 stopni. Ale słonko zaszło, jest delikatny wiaterek, tak zimno, jakoś przenikliwie. Byliśmy wcześniej, to nie było cieplej, ale powiem wam, że nagle słońce zaszło, właśnie wiatr się zrobił. I jak jedziecie na taki targ, to musicie z samego rana, patrzcie, jest godzina 9, my już wracamy. Tam już kilka osób się zbierało. Oni od 7 zaczynają. Tak, od 7 rano już tam są. Chcieliśmy Mireczkowi te kaczuszki, bieguski kupić, ale wiecie co? Jedna miała problem z okiem. Tak, a później i wtedy zostały 2 samce, a 2 samce to nie jest dobry pomysł. I to nie jest dobry pomysł, chyba musimy w ogóle do niego zadzwonić. No trzeba. Mówiłeś? Nie, jeszcze nie, trzeba zadzwonić. A ty masz telefon, tu jest telefon. No, to zaraz zadzwonimy, no i niestety poinformujemy go, ale za tydzień pan mówił, że będzie miał, prawda? Tak. No. Dobra, jedziemy do domu na śniadanko, bo my jeszcze przed śniadankiem. No, kury tylko zjadą i psy. Kury, psy, no i jeszcze zostały kozy, owce i króliki. I my.